Pokażę, jak używać metromierza H101. Włączamy zasilanie. Pojawią się jakieś wartości, które są zmierzone podczas ostatniego rajdu, ostatniego zapoznania. Najbezpieczniej, żeby nie zostać zaskoczonym przez coś, co jest zapisane w pamięci metromierza i może nas zmylić, doprowadzić do ekranu startowego, naciskając menu, następnie wybrać Run i clearem rozpocząć pomiary od początku. Możemy zobaczyć, co mamy na poszczególnych wyświetlaczach. Możemy również zmienić wartość wyświetlaną w poszczególnym wyświetlaczu. To, co tutaj widzicie, Trip Speed Odo, zapisane jest w pamięci metromierza. Możecie to sobie zmienić poprzez konfigurację. Na razie nie będę nic zmieniał. Jedziemy. Ruszyliśmy, pojawiła się prędkość, pojawiła się sygnalizacja, że pracuje czujnik 1 i ma impulsy. Nie mam anteny GPS-u, GPS szuka. Mam tutaj drogę krótką, drogę długą, prędkość. Mogę skasować drogę krótką, przyciskając raz clear. Mogę skasować drogę krótką, używając zewnętrznego przycisku. Naciskam przycisk. Działa to dokładnie tak samo jak na przycisk clear. Mogę skorygować drogę długą Odo. Koryguję ją po 10 metrów do tyłu lub po 10 metrów do przodu. Mogę skasować drogę długą Odo, dwukrotnie naciskając OK. Mogę oczywiście ściemnić wyświetlacz, gdy jadę w nocy, lub zrobić jaśniej. Jak powiedziałem na początku, możemy zmienić to, co jest wyświetlane w oknach. Powiedzmy, chcemy sprawdzić kurs lub chcemy sprawdzić napięcie zasilania. W tym oknie, w którym zostawimy migającą nazwę parametru strzałkami, mogę wybrać inny parametr do wyświetlania. Wybrałem napięcie zasilania 11,9 V. Żeby wrócić do tamtego wskazania poprzedniego, muszę ustawić znowu to okno, wybrać to, co było, lub inny parametr. Mogę podejrzeć, jaką mam kalibrację. Mam 2020 impulsów na kilometr. Mogę zmienić kalibrację lub mogę skorygować kalibrację. Ale to w innym filmie dotyczącym kalibracji.